Właśnie mam odpaloną aplikację YouTube'a na smartfonie Huawei. Ale jak to? Przecież Huawei nie ma Google. No właśnie, cały czas ich nie ma, ale da się niektóre, przynajmniej aplikacje Google'owe, na smartfonach Huawei włączyć. Jak to możliwe i jak to działa w 2023 roku? No i czy da się po prostu korzystać na co dzień z telefonu, który dostępu do Google oficjalnie nie ma? O tym w dzisiejszym odcinku na kanale Technostrefa. Oglądajcie. Jakiś czas temu, dokładnie w 2021 roku, nagrywałem już film na ten temat i pokazywałem, jak Huawei działa bez Google. Było to jednak prawie 2 lata temu, od tego czasu się sporo zmieniło, bo chociażby projekt YouTube Vans, który wtedy działał, teraz już niestety nie działa. I był on wykorzystywany nie tylko przez użytkowników Huawei'a, bo pozwalał na oglądanie YouTube'a bez reklam. Tego już niestety nie ma, ale pojawiły się w międzyczasie inne rozwiązania, nie tylko jeżeli chodzi o aplikację YouTube'a, ale także jeżeli chodzi o aplikację Google'a. A jeżeli chcecie być na bieżąco z filmami o technologii, to koniecznie zasubskrybujcie kanał Technostrefa. A teraz przechodzimy już do rzeczy. Jakiś czas temu swoją premierę miał najnowszy smartfon Huawei P60 Pro. I jest on oczywiście bardzo ciekawy, ma fajne aparaty, fajną teksturę z masy perłowej na pleckach, ale nie ma bardzo ważnej rzeczy z punktu widzenia wielu osób, czyli usług Google, z których, nie oszukujmy się, większość z nas korzysta na co dzień. No i przez ten monopol Google'a niestety jesteśmy od ich usług przynajmniej w części uzależnieni. Na przykład w Chinach praktycznie Google nie ma znaczenia, no ale w Europie czy w Stanach Zjednoczonych już ma. No ale są osoby, które chciałyby właśnie z takiego smartfona korzystać bez oficjalnych usług Google na pokładzie. No i tu pojawia się pytanie, jak to zrobić i czy jest to w ogóle możliwe. No i jak się okazuje, jest. I nawet wcześniej już też było. Na naszym kanale pokazywaliśmy Wam już inne rozwiązanie, można powiedzieć poprzednie rozwiązanie, które umożliwiało przynajmniej niektóre aplikacje od Google'a włączyć na smartfonach Huawei. Nazywało się to G-Space. Jednak miało ono kilka zasadniczych wad. Po pierwsze, była tam masa reklam. No i było to dosyć uciążliwe podczas właśnie korzystania z tych aplikacji, bo te reklamy potrafiały się włączać w bardzo losowych momentach, no i po prostu utrudniały, a przede wszystkim zmniejszały komfort korzystania z tego rozwiązania. Po drugie, G-Space działał na tej zasadzie, że identyfikował naszego nowego smartfona Huawei jako ostatni telefon Huawei, który miał dostęp do oficjalnych usług Google, czyli jako Huawei P30 Pro. A jako że jest to dość już stary, leciwy smartfon, 4-letni, no to niektóre aplikacje po prostu nie są tworzone już na tak stary telefon. No i tym samym, jeżeli mieliśmy G-Space'a zainstalowanego, to na przykład aplikacja typu HBO Max nie była już wspierana i nie mogliśmy jej pobrać. Trzecią rzeczą i chyba najważniejszą, jeżeli chodzi o G-Space, było to, że niestety bardzo negatywnie ta aplikacja, ten emulator wpływał na czas pracy na baterii i nieźle drenował ten akumulator, w związku z czym no po prostu smartfon działał krócej bez ładowania i to było naprawdę niefajne, jeżeli chodzi o G-Space'a, ale jest nowe rozwiązanie. Nazywa się to G-Box i w przeciwieństwie do G-Space'a przede wszystkim nie ma reklam, nie drenuje baterii, no i dodatkowo jest zintegrowane z App Gallery, to znaczy już z poziomu tego Huawei'owego sklepu z aplikacjami, czyli właśnie App Gallery, wyszukać na przykład YouTube'a, no i zainstalować go, to znaczy nie bezpośrednio w aplikacji App Gallery, ale zostaniemy przeniesieni właśnie do G-Boxa. I w ten sposób możemy znaleźć dość sporo aplikacji ze sklepu Google Play, ale w samym G-Boxie jako takiego sklepu Google Play nie ma. Także liczba dostępnych aplikacji, przynajmniej na razie, jest dosyć ograniczona, ale ma oczywiście ta lista być rozszerzana. Jest pewien sposób, żeby to obejść. Jeżeli wejdziemy w sobie aplikację, której jeszcze nie mamy zainstalowanej z poziomu G-Boxa albo którą musimy zaktualizować, to możemy wtedy wejść w nazwę dewelopera. To zostajemy w pewien sposób przeniesieni do sklepu Google Play, ale bez możliwości wyszukiwania w ramach tego sklepu Google Play, tylko możemy sobie znaleźć albo polecane aplikacje, albo aplikacje właśnie od dewelopera, od danego producenta aplikacji, czyli na przykład od Google'a. I w ten sposób ja sobie doinstalowałem rzeczy, które nie były oficjalnie w G-Boxie widoczne, jak na przykład Gmail czy Google Keep. No i jak widzicie, na przykład Gmail u mnie działa. To samo jest z Google Keepem. Również on działa. Z częścią aplikacji, które można tam znaleźć, może być problem i nie uda Wam się ich zainstalować, albo będziecie musieli kilkukrotnie próbować. Oczywiście aplikacje czasami też się wywalają, wyłączają, trzeba je wtedy uruchomić ponownie, ale trzeba przyznać, że dużo rzeczy działa i oczywiście działa łącznie z logowaniem, czyli cała funkcjonalność, na przykład Google Mapy mamy i działają razem z logowaniem. Tak jak już wcześniej pokazywałem, Gmail również działa.
Jest także Android Auto, ale to pod koniec filmu zobaczymy, czy Android Auto działa, czy też nie. Aha, no i jeżeli chodzi o skróty, no to one nam się pojawiają na ekranie głównym i mamy je tak naprawdę, gdybyśmy te aplikacje mieli. To znaczy, jak włączę YouTube'a, no to jak widzicie, od razu mi się YouTube włącza. Nie włącza się najpierw Gbox, jakieś dziwne aplety, jakieś dziwne tutaj elementy graficzne, tylko po prostu od razu włącza nam się praktycznie od razu aplikacja. Jedyna różnica, jaką możecie zauważyć względem oficjalnego Google na smartfonach innych marek, no to taka ikonka właśnie tej usługi Gbox przy ikonce YouTube'a, Gmaila czy jakichkolwiek innych apek od Google'a. Jak sobie wejdziecie do tego Gboxa, no to tutaj zbyt wielu aplikacji, jak już mówiłem, nie ma. Takie podstawowe aplikacje od Google'a. Jeżeli chodzi o aplikacje firm trzecich, no to mamy chociażby Ubera, Duolingo, czy też na przykład Zooma albo Microsoft Teams. A jak to wszystko działa? Ano odkryliśmy, że Gbox identyfikuje nasz smartfon Huawei'a jako inny telefon. Nie Huawei P30 Pro, ale na przykład w przypadku jednego z naszych urządzeń był to Samsung Galaxy A20 albo po prostu jako nieznane urządzenie z Androidem. W każdym razie nie identyfikuje się jako ten smartfon Huawei, no bo wiadomo, że wtedy tych usług Google by nie mógł uruchomić. Czyli krótko mówiąc, jest to swego rodzaju oszukiwanie Google'a, że mamy inny telefon niż w rzeczywistości mamy. Tak to po prostu w skrócie działa. Gdybym miał to porównać z telefonem, który oficjalnie ma na swoim pokładzie usługi Google, no to tutaj rzekłbym, że działa to bardzo podobnie. To znaczy działają powiadomienia, aplikacje uruchamiają się niemal błyskawicznie, no ale są pewne swego rodzaju ograniczenia i minusy. Czasami te aplikacje się wyłączają, czasami nie działają do końca poprawnie, czasami nie da ich się zainstalować. No i co chyba najważniejsze, mamy ograniczone możliwości instalacji tych aplikacji, czyli baza aplikacji nie jest pełna, nie jest to dostęp do sklepu Google Play, tylko do wybranych apek, które z poziomu tego pośrednika, można by rzec, czyli Gboxa, można zainstalować. Jest to cały czas rozwiązanie nieoficjalne, no bo innego sposobu na ten moment nie ma, natomiast zdecydowanie, trzeba przyznać, umożliwia ono korzystanie z usług Google na telefonach Huawei'a. Udało nam się pobrać aplikację Android Auto, ale czy ona działa w samochodzie? No, przekonajmy się, wchodzimy w Android Auto i podłączamy smartfon za pomocą przewodu USB do samochodu i mamy tutaj Huawei'a jakiegoś. Klikniemy sobie na ikonkę Android Auto, no i zobaczymy, czy to nam zadziała. Zainstalowane aplikacje nie działają z tym akcesorium. Muszę Wam przyznać, że przez te ostatnie 3-4 lata, kiedy ta cała sytuacja dziwna, nie ukrywajmy, sytuacja pomiędzy właśnie Huawei'em a Stanami Zjednoczonymi trwa, poznałem wiele osób, które Huawei'ów używały na co dzień, pomimo braku Google'a i nawet nie korzystały z tych aplikacji typu G-Space i tak dalej, tylko używały po prostu Google'owych usług przez przeglądarkę, bo to też jest rozwiązanie, które można wykorzystać. Można po prostu otwierać konkretne strony, czy to Gmaila, czy to YouTube'a po prostu przez przeglądarkę. No i co więcej, cały czas żadnych dowodów nie przedstawiono w sprawie Huawei'a, jeżeli chodzi o to całe szpiegostwo, czy cokolwiek innego, co tej chińskiej firmie rząd Stanów Zjednoczonych zarzucał. No i zwróćmy też uwagę na to, że jeżeli chodzi o inne produkty Huawei, jak na przykład o laptopy, no to tutaj normalnie zarówno Microsoft, jak i chociażby Intel, czyli inne amerykańskie firmy, normalnie współpracują z Huawei'em. No i cały czas te laptopy mają pełną funkcjonalność, normalnie działają, więc czemu nie jest to możliwe w przypadku Google'a? Tego nie wiem, mam nadzieję, że to się zmieni, no bo brakuje zdecydowanie Huawei'a na rynku smartfonów, takiego w pełni rozwiniętego i ze wszystkimi możliwościami. Wydaje mi się, że wtedy jednak ta konkurencja Huawei'a, który doprowadził do perfekcji niemal w 2019 roku swoje smartfony, dawała innym producentom swego rodzaju kopa, żeby swoje produkty jeszcze bardziej dopracowywać. Dajcie znać w komentarzu, co Wy o tym wszystkim sądzicie. Czy używalibyście smartfona, który nie ma oficjalnego dostępu do usług Google? Czekam na Wasze opinie, a jeżeli macie jakiekolwiek pytania, chcecie wiedzieć, czy jakaś aplikacja działa, czy nie działa, to dajcie nam znać w komentarzu. My postaramy się na wszystkie Wasze wątpliwości odpowiedzieć. Tymczasem sprawdźcie także inny nasz film. Tutaj mówił do Was Szakal. Do zobaczenia, do usłyszenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Pa, pa!